Subskrybujcie kanał, subskrybujcie. Tylko subskrybujcie kanał, żeby wiedzieć, kiedy kolejna premiera. Rozkład dnia matki. 7 rano, pobudka. Karmienie, ubieranie berbecia. Godzina 8, kawusia, jakaś telewizja, zakupy online. Godzina 10, zabawa z młodocianymi terrorystami, zakupy online. Czemu nie? Trochę telewizji dla wyczyszczenia głowy, albo wręcz odwrotnie, no może jakiś serial, prawda? Później obiad, jakieś prasowanie, zakupy online. Czemu nie? Powtórka Magdy Gessler, ploteczki na fejsie, serduszka na Insta. Jeju! No ile można? Aż się chce iść do tej pracy wreszcie. Macierzyństwo to najpiękniejsza rzecz na świecie. Jednak w życiu spełnionej matki przychodzi w końcu moment, kiedy ta na poważnie zastanawia się, czy nie wspomóc topniejącego niczym lodowiec i dziurawego jak skarpetka męża domowego budżetu. No i nie wrócić do pracy. Nadszedł ten czas. Matka jest pełna energii, zatankowana po brzegi paliwem rakietowym. Wszystkie protony i neutrony w jej ciele tańczą twista, rocka, hula i boogie-woogie jednocześnie. Jednym słowem, matka jest gotowa na wykonawstwo i przodownictwo w każdym zakładzie pracy. Hej! No i super! Nie ma nic prostszego. I wtedy matka, napędzona ambicjami, rozpędzona jak kubica, wpada na mur. Mur. Bo jak wyrwać się z porywczego nurtu codziennych domowych obowiązków, jak przekonać pracodawców, że mimo często kilku lat przesiedzianych w domu, my, matki, proszę Państwa, wciąż ogarniamy alfabet. I'm bit 60, I'm here now, I'm not 70, now I'm No i najważniejsze, co zrobić z dzieckiem? Dwulatek na studia jeszcze nie wyjedzie. Stary w robocie. Jest w żłobkach i w przedszkolach mało. Opiekunka? No dla wielu pewnie zbyt kosztowna. Instytucja babci. Babci nie mają czasu, prawdopodobnie same jeszcze pracują. Jej! Nad czarny świat matki, pełny aktywnej konkurencji na rynku pracy, braku alternatyw do opieki nad dzieckiem, wchodzi król słońce. Światło najświetlniejsze, czysta, wydestylowana nadzieja, czyli fundusze europejskie, które mają zadanie specjalne: wesprzeć działania ułatwiające powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Mówimy o dwóch niezwykle ważnych ścieżkach wsparcia. Pierwsza to tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej. Druga dotyczy aktywizacji zawodowej rodziców. My przyjrzymy się dzisiaj bramce numer 1, proszę Państwa, w której czekają fundusze na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych czy na zatrudnienie opiekuna dziennego. Opiekun dzienny to rozwiązanie nowoczesne. Według mnie matki na 40 etatów, niesamowicie atrakcyjne. To najprościej rzecz ujmując człowiek, osoba, postać, ale proszę Państwa zupełnie nietuzinkowa, która w pojedynkę niczym Rambo weźmie dziecko pod swoje skrzydła na czas naszego wyjścia do pracy. Opiekun dzienny zapewni dziecku odpowiednie warunki zbliżone do domowych, zagwarantuje posiłek, o określonych godzinach oczywiście, zabawy wychowawczo-edukacyjne, no i fachowe podtarcie pupki. Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie 5 dzieci. 5. No chyba, że w grupie znajduje się dziecko w wieku poniżej 1 roku życia, nie młodsze niż 20 tygodni lub dziecko, proszę Państwa, niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki. Wtedy możliwości psychofizyczne naszego opiekuna dziennego ograniczone są urzędowo do 3 takich brzdąców. Rodzice mogą też wyrazić zgodę, aby opiekun dzienny sprawował opiekę nad góra 8 dzieci. 8. Wtedy to nawet Rambo może mieć kłopoty. I jak to działa w ogóle? Bo przecież nie jest tak, że przyleci z ulicy jakiś Seba, prawda, i my mu oddamy swoje skarby do ręki hajs i hurra, jesteśmy wolni, jak w śnie Williama Wallace'a. Nie, na szczęście, chociaż, drodzy rodzice, przyznajcie się, kto z Was nie miał kiedyś ochoty zapakować dziecka do paczki i wysłać na któryś z księżyców Saturna? No
Opiekunem dziennym może zostać każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy czy instytucje publiczne. Podstawą jest umowa o pracę lub oświadczenie usług. Opiekun dzienny musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. No i nie wystarczy jedynie dobra wola, pozytywne nastawienie i znajomość wszystkich bajek na kanałach dziecięcych. Nie. Patronaż rady da, przychodzi nam z pomocą. Marshall, Rubble, Chase! Choć wszystko to z pewnością pomoże w negocjacjach, kiedy armia brzdąców anektuje cały lokal, prawda, i zabierze opiekuna jako zakładnika. No zdarza się najlepsze. Osoba zainteresowana wyruszeniem na front jako opiekun dzienny musi odbyć 160-godzinne szkolenie lub szkolenie uzupełniające w wymiarze 40 godzin, ale tylko jeżeli jest pielęgniarką, położną, opiekunką dziecięcą, nauczycielem wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, bądź pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Jeżeli osoba ta pracowała wcześniej z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 miesięcy, to do takiego szkolenia nie jest zobowiązana i może zaczynać od zaraz. Przyda się również wiedza o tym, jak dziecku, prawda, opatulić zranione kolanko i jak fachowo ojojać, kiedy boli, nie wspominając o większych dramatach, które mogą mieć miejsce. Tak, pierwsza pomoc musi być w małym palcu, a najlepiej potwierdzona na papierze. Ale to nie koniec, drodzy Państwo, wymagań jest jeszcze kilka. Opiekun dzienny powinien je spełniać nie tylko ze względów formalnych, ale również dla rodziców i w walce o ich zaufanie. Aby pozytywnie przejść lustrację podejrzliwego rodzica, należy po pierwsze dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. Po drugie, nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej w jakikolwiek sposób, stały czy ograniczony. Po trzecie, wypełniać obowiązek alimentacyjny, o ile taki został nałożony. Po czwarte, nie figurować w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym i w ogóle mieć czyste konto, jeżeli chodzi o prawo i porządek. Po piąte, posiadać odpowiednie warunki lokalowe. Na opiekuna dziennego jest też narzucony obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Obowiązek opłacenia składki spoczywa na podmiocie zatrudniającym opiekuna. Jedziemy dalej. Opiekę nad dziećmi można sprawować na kwadracie własnym, do którego opiekun ma prawo oczywiście, lub w lokalu udostępnionym przez podmiot zatrudniający. Opiekunowie dzienni mogą w jednym lokalu występować w większej ilości osobników, pod warunkiem, że każdy będzie miał swój kąt, czyli oddzielne pomieszczenie dla siebie i swojej grupki uroczych małych bąbelków. Dostosowanie czy modyfikacja pomieszczeń jest oczywiście jedną z możliwości wydatkowania funduszy europejskich, więc hurra, dusza piekła nie ma. Tu jacuzzi, tam hamaki, a na środku będzie basen. Thing a boy could want. You have your own McDonald's? Ale pamiętajcie, że wydatki takie możliwe są do ponoszenia tylko w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. Ponoszenie takich kosztów nie jest możliwe w przypadku, gdy opieka sprawowana jest w lokalu należącym do dziennego opiekuna. Mówiąc po polsku, proszę Państwa, no we własnej chacie basenu nie wstawicie. Sorki. Opiekun dzienny nie musi posiadać swoich pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zabawki czy narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci również można sfinansować z funduszy pozyskanych na drodze konkursu z działania 10.1. Fundusze te pokryją także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejsca opieki, włącznie z wynagrodzeniem personelu czy opłatami za kartofelki, mielone, porcję ogóreczka albo za jakikolwiek posiłek generalnie, byleby te młode nie padły jak muchy, nie? Wisienką na funduszowym torcie niech będzie dla Was informacja, że z pozyskanego dofinansowania można również przeszkolić kadry zgodnie ze wspomnianymi już wymogami, czyli stworzyć prawdziwych komandosów, prawda, opieki dziennej, którzy żadnego wyzwania się nie boją, nie.
Kto może ubiegać się o fundusze z tego działania? Tak naprawdę wszystkie podmioty niewykluczone z powodów, o których możecie poczytać na rpo.lockie.pl. No i dokąd Was jak zawsze zresztą odsyłam. Instytucja opiekuna dziennego to bardzo dobra alternatywa, zwłaszcza dla mniejszych miejscowości, gdzie rodzice borykają się z brakiem żłobków i przedszkoli. Dlatego beneficjentami działania 10.1 powinny być zwłaszcza gminy, w których ten problem występuje, no a także firmy, którym zależy na rozwoju regionu. No i teraz najważniejsze pytanie, jak uzyskać dofinansowanie? Najbliższy nabór wniosków prowadzony będzie od 30 czerwca do 15 lipca. Wnioskodawcy muszą umieć w komputer, aby przygotować wniosek w wersji cyfrowej za pomocą generatora dostępnego na stronie efs-fundusze.lockie.pl. Jak wspomnieliśmy kilka stron scenariusza wcześniej, działanie 10.1 to również inne opcje, jak organizacja żłobków oraz aktywizacja zawodowa. Wszystkie informacje o działaniu 10.1 znajdziecie oczywiście na stronie rpo.lockie.pl, o której już wspominałam, no i mam nadzieję, że słuchaliście mnie uważnie. Tylko subskrybujcie kanał, kochani, żeby wiedzieć, kiedy kolejna premiera. Ja się z Wami żegnam, czule do Was macham, pa!